Które zakończenie FNAF 3 jest poprawne? No, mamy dwie opcje. Happy's Day mógł się wydarzyć i ofiary odeszły, a mógł się nie wydarzyć i ofiary wciąż tutaj są. Poprawne jest jedno z dwóch. Łatwy problem, prawda? No niestety nie. Podczas wywiadu Dołko Scott zwrócił uwagę na to pytanie. Nie podał odpowiedzi, ale zachęcił do szukania. Przyznał, że prawda jest bardzo ciekawa, a także złożona. Doprowadziło to do złożonych teorii. Na przykład oba zakończenia są poprawne. Jakieś inne zakończenie jest poprawne. Może w Fazbear's Fright uderzył meteoryt i to jest poprawne zakończenie. No rozumiecie, takie bardzo proste założenie do zastanowienia się. A więc, jak myślicie, jakie jest poprawne zakończenie trzeciego FNAF? FNAF 3 miał być zakończeniem całej serii i gra wyraźnie pokazywała poprawne zakończenie. Tutaj nie ma podziału na dobre i złe, bo mamy złe zakończenie, ale mamy też the end, po prostu zakończenie. Musisz się napracować, żeby je odnaleźć, ale kiedy już to zrobisz, to jest to właściwe. Nie powinno być tu żadnych wątpliwości. Ofiary zostały uwolnione. No, niestety Scott pociągnął historię dalej i jak wiemy z gry FFPS, tak się nie stało. Marionetka wciąż tutaj jest, Molten Freddy ma w sobie bardzo dużo remnantu. Henry bardzo wyraźnie mówi, że ofiary nie zaznały spokoju, a UCN pokazuje nam Golden Freddy'ego. To bardzo wyraźne dowody. No i teraz można znowu myśleć, że odpowiedź jest jasna. Tym razem złe zakończenie jest poprawne. Bo duchy albo odeszły, albo nie odeszły, nie ma innej opcji, powinno to być oczywiste. Ale znowu nie ma tak łatwo, bo Scott przyznał, odpowiedź jest bardzo ciekawa, odpowiedź jest złożona. Trzeba na to spojrzeć szerzej. I fandom spojrzał. Najpopularniejsza teoria mówi, że oba zakończenia są poprawne. The Happy's Day zostało po prostu opóźnione, dzieje się podczas FFPS. Nie wydarzyło się wcześniej, ale ofiary wciąż czekają. Są na to jakieś argumenty. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że Mediocre Melody znajdują się koło Happy's Day, więc Happy's Day znajduje się koło tych robotów, czyli w FFPS-ie. Molten Freddy wspomina też o przyjęciu, więc najwyraźniej wciąż czeka. A skoro odpowiedź jest złożona, to takie stwierdzenie oba zakończenia są poprawne, wydaje się logiczne. Mogłoby to działać, choć jedna rzecz według mnie to wszystko całkowicie przekreśla. Krótko mówiąc, FFPS nic takiego nie pokazuje. Happy's Day i ogień to są dwa zupełnie odrębne od siebie koncepty. Możesz dać duchom pozytywne emocje i je uwolnić, ale możesz też całkowicie zniszczyć ich ciała. To też zadziała. Właśnie to Henry próbuje zrobić. Nie ma w tym miejscu żadnego The Happy's Day. Ultimate Custom Night pokazuje nam też, że Golden Freddy całkowicie zdominował całą resztę swoją wściekłością. Nawet później gra nie kończy się w pozytywny sposób. Sugeruje, że on wciąż trzyma się agonii. A to dla niego było The Happy's Day, więc wyraźnie się nie wydarzyło i już się nie wydarzy. Ofiary wciąż mogą próbować, może ogień nie uwolnił, ale opóźnione Happy's Day nie ma według mnie sensu. Nie ma związku z tym, co się dzieje w FFPS. Ostatnio trafiłem też na inną możliwość. Książki pokazują nam, że duchy, a ich emocje to są dwie różne rzeczy. Nawet jeśli duch odejdzie, to może pozostawić po sobie agonię, która jest potężną i niebezpieczną mocą. Teoria głosi więc, że duchy odeszły, Happy's Day się wydarzył, ale coś po nich zostało i William wlał te emocje w Molten Freddy'ego. Jest to ciekawa interpretacja, ale problem jest taki sam jak za pierwszym razem. FFPS nic takiego nie pokazuje. FFPS wyraźnie przedstawia duchy ofiar. Henry traktuje marionetkę jak swoją córkę, Molten Freddy ma w sobie remnant, czyli ducha. No i w ogóle nie ma sensu tutaj o agonii mówić, bo w takiej formie to ona zostanie wprowadzona dopiero w książkach 2 lata później, po premierze FFPS. Gdybyśmy mówili o potężnej agonii i o pozostałościach po duchach, gra musiałaby taki wątek wprowadzić w 2017 roku. To mogłaby być bardzo ciekawa historia, bardzo łatwa do przedstawienia. Siege Ride w książkach bardzo bezpośrednio coś takiego pokazuje, ale FFPS tego nie robi. Henry skupia się bezpośrednio na duchach, a nie na jakichś ich pozostałościach. Takiego wątku w tej grze nie ma. No i kiedy ja próbowałem ułożyć jakąś swoją własną teorię, to kierowałem się takimi dwoma założeniami. Po pierwsze, odpowiedź gdzieś jest. Scott powiedział, że jest ona ciekawa i złożona, ale jej nie wyjaśnił. Zastanawiajcie się. A więc można ją znaleźć i Scott chce, żebyśmy ją odkryli. Gdzieś w FFPS możemy znaleźć wskazówki, które wyraźnie nam powiedzą, co się wydarzyło z ofiarami po FNAF 3. Które zakończenie jest poprawne. Dlaczego oni wciąż tutaj są. I łatwo takie informacje znaleźć. Ale co też ważne, kiedy Dołko przeprowadził ten wywiad, to nie było jeszcze aż tak oczywiste, że Molten Freddy ma w sobie te duchy. Scott mógł zakładać, że fandom jeszcze tego nie wie, że to ledwo się rozwija. Dlatego możliwe, że ta odpowiedź aż tak złożona nie jest, bo samo Molten MCI to może już jest połowa drogi tego, co Scott miał na myśli. Scott wiedział, że powoli do czegoś dochodzimy i nie chciał tego zaspoilerować. Po drugie, uważam, że za bardzo doszukujemy się tu jakiejś szalonej, niestworzonej odpowiedzi. Popełniamy ten błąd, że mówimy, to nie jest ani dobre, ani złe zakończenie, tylko coś bardziej złożonego. Wcale tak być nie musi. Uważam, że wciąż mamy tylko dwie opcje. Happy's Day się wydarzyło lub się nie wydarzyło. Rzecz w tym, że poprawna odpowiedź potrzebuje wyjaśnień i dopiero te wyjaśnienia są skomplikowane.
co się stało z ofiarami, jak wyglądała ich podróż do FFPS-a, jakie jest obecne znaczenie zakończenia. Ta druga teoria, o której mówiłem, tak działa. Poprawne jest dobre zakończenie, ale duchy coś po sobie pozostawiły. Odpowiedź jest jedna, ale ma haczyk, którego nie ma we FNAF 3, ale dopiero zostaje wyjawiony w FFPS. Ale no, wciąż uważam, że poprawne zakończenie to jedno z tych dwóch. Jego znaczenie mogło zostać poważnie zmienione, a nie jest to żadna trzecia opcja, ani inne wigibasy. Uważam więc, że Happy's Day się wydarzyło. Duchy zostały zaproszone, zaprowadzone, zebrane w jedno miejsce na przyjęcie urodzinowe. Jedyna różnica do tego, co wiem z FNAF 3 jest taka, że zostały wciągnięte prosto w pułapkę. Próbuję tutaj połączyć słowa Henry'ego z Insanity Endingu z tym, co wydarzyło się w minigierkach, bo Henry mówi wyraźnie, zaciągnął ich w znajome miejsce znajomymi sztuczkami. Zazwyczaj teorie mówią, że mówi tutaj o minigierce Follow Me, ale Henry mówi zebrał ich wszystkich, pokonał ich wszystkich. Nawet gdyby w Follow Me chodziło o zbieranie remnantu i uwięzienie duchów, William pokonał tylko 4, nie pokonał Golden Freddy'ego, nic nie zrobił marionetce, było to ledwie połowiczne zwycięstwo i zaraz zginął. Ale jeżeli Henry mówił o The Happy's Day, tam byli wszyscy. Zostali zaproszeni obietnicą ciasta, obietnicą przyjęcia. William użył starych sztuczek i wziął to, na co wszystkie ofiary tak ciężko pracowały. I to po prostu zniszczył. Dlatego też Happy's Day się wydarzyło. Fałszywe Happy's Day. William skorumpował to wydarzenie, nadał mu inne znaczenie. Podobnie było w Srebrnych Oczach, gdzie William trzymał ofiarę w jednym miejscu i wyraźnie mówi, to jest ich najszczęśliwszy dzień. Niestety wcale tak nie było. Dlatego też Molten Freddy ufa Williamowi, współpracuje razem z nim. Bo ofiary poszły za Spring Bonnie i cały czas mu ufają. No i Scott nie zmienił poprawnego zakończenia. Jest tak, jakie było. On sprawił, że po prostu to dobre zakończenie nagle teraz jest jeszcze gorsze niż to złe było. Wydaje mi się, że właśnie to wydarzyło się pomiędzy FNAF 3 a FFPS. Ofiary zostały pokonane, William nadał im nowy cel. To nie jest tak, że włożył je do robota, który był zły. Skorumpował je od środka, tak żeby sam duch był po jego stronie. Dopiero wtedy włożył je do złego robota. No i trzeba pamiętać, że ten robot aż tak zły nie był. Dużo się zmieniło między tym Enardem, który chciał uciec, a tym Molten Freddym, który razem z Williamem leciał krzywdzić innych. On nie był lojalny Williamowi wcześniej. Skorumpowane ofiary mają tutaj bardzo dużo sensu. No i tak wygląda moja teoria. Główne zakończenie FNAF 3 jest poprawne, ale FFPS podał nowe informacje, które całkowicie zmieniają znaczenie tego, co do tej pory wiedzieliśmy. William zaciągnął ofiary w ten sam sposób jak zawsze, po czym ich zdominował, podporządkował sobie. Nic takiego nie wydarzyło się w Follow Me, ale coś takiego mogło się wydarzyć, jeżeli słowa Henry'ego zmieniają znaczenie The Happy's Day. William odkrył, co ofiary próbowały zrobić i wykorzystał to przeciwko nim. Zapraszam was, zostawcie komentarz, bo jestem ciekawy waszych przemyśleń, bo to dla mnie dosyć świeża teoria. Nie jestem do niej jeszcze jakoś całkowicie przekonany, ale jest dosyć logiczna i prosta. Opiera się prawie w pełnej mierze na słowach Henry'ego, bo FFPS powinien był wyjaśnić, co się zmieniło i co ofiary tutaj robią. Nie powinniśmy się opierać całkowicie o to, co Scott powiedział w wywiadzie i o jakieś nasze osobiste zgadywanki dookoła tego. Scott chciał, żebyśmy rozwiązali tę grę. I tak właśnie próbowałem zrobić. Jeśli macie jeszcze ochotę na FNAF, spójrzcie na moją ostatnią dużą teorię na temat FNAF 4. W skrócie, ugryziony dzieciak nawiedził sypialnię FNAF 4, fajny temat według mnie. Jakiś czas temu robiłem teorię na temat tego, jak Scott planował gry po Sister Location i bardzo dużo tam zgaduję, ale wydaje mi się, że to są dobre typy, logiczne. A więc zapraszam do obejrzenia.